to ustaliliśmy już sobie, że mówimy tutaj przede wszystkim o garnku elektrycznym, który w nawiasie może służyć też jako czajnik elektryczny. Warszawska Spółdzielnia Pracy Żelazo-Cynk. Zwracam tutaj uwagę na pisownię żelazo-cynk. Na ostatnich targach jesień 68 zdobyła złoty medal za garnki elektryczne polerowane. Teraz mogę zdjąć to denko z nóżkami. Co mamy tutaj? No i teraz przy pomocy maseczki i rękawic mogę, myślę, w miarę bezpiecznie tę część czajnika zdemontować, tym bardziej, że to jednak się troszeczkę kruszy. Zdejmuję ten dekielek i tutaj faktycznie mamy coś, co prawdopodobnie pełniło rolę takiego wyłącznika bimetalowego. Tutaj są spirale całkowicie w tym ceramicznym elemencie zatopione, nawet ich nie widać. Tam mam podkładkę sprężynującą, podkładkę i izolatorek i wyjmuję tutaj. Wydaje mi się, że kluczową rolę odgrywa tutaj ta blaszka. To ja bym teraz spróbował ponownie to wszystko poskładać i zobaczymy, czy ten czajnik po naszych eksperymentach z jego budową będzie w ogóle jeszcze działał. O, drut jest już nałożony. No to jeszcze pójdzie tutaj podkładka i nakrętka. Potencjalnie zawierające azbest, nie jestem tego pewien, ale biorąc pod uwagę czas powstania tego czajnika jest to możliwe. Zakładam tutaj te wewnętrzne elementy. Sprawdźmy jeszcze może miernikiem. Dotknę tutaj do tych styków w gniazdku. No, pewnie między 10 a 20 megaohmów rezystancja izolacji tutaj nam pokazuje. Znowu jest taki troszkę, mam wrażenie, nieprzyjemny, charakterystyczny zapach. Myślę, że to jednak ta aluminiowa obudowa. Nie mogę tego telefonu za bardzo zbliżyć, bo mi zaraz zaparuje. Cześć! Niedawno oglądaliśmy w oddzielnym odcinku ten ceramiczny czajnik elektryczny z mirostowickich zakładów ceramicznych w Mirostowicach. Niestety urządzenie pęknięte, tutaj jest uszkodzone całe to denko czajnika. Co prawda on jest elektrycznie sprawny, ale no, niebezpiecznie byłoby tutaj cokolwiek gotować w tym czajniku, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że cała ta obudowa się rozpadnie. On jest już tylko eksponatem. Natomiast dzisiaj chciałbym razem z Wami obejrzeć to stojące obok urządzenie i od razu na początku pojawia się pytanie, co to właściwie jest, a nie jest ono wcale takie bezzasadne, bo myślę, że moglibyśmy rozpętać tutaj dyskusję, czy jest to właściwie czajnik elektryczny, czy jest to raczej garnek elektryczny. Jeżeli w internecie wpiszecie frazę garnek elektryczny PRL, to wyskoczą Wam ogłoszenia o sprzedaży tego typu urządzeń. Jeżeli wpiszecie czajnik elektryczny PRL, to też wyskoczą Wam ogłoszenia o sprzedaży tego typu urządzeń. Ja to urządzenie kupiłem jako czajnik elektryczny PRL, ale widziałem na przykład niedawno identyczne urządzenie z oryginalnym opakowaniem, z oryginalną instrukcją obsługi i było tam napisane garnek elektryczny PRL. Także ja bym powiedział, że jednak jest to garnek elektryczny, ponieważ mógł on służyć do znacznie większej ilości zadań niż tylko gotowanie herbaty, aczkolwiek oczywiście może on z powodzeniem pełnić rolę czajnika i służyć do po prostu zagotowania wody na herbatę czy na kawę. Ja nawet przyznaję, że już zrobiłem próbę tego urządzenia w funkcji czajnika i jak najbardziej, no może nie trwało to tak szybko jak przy współczesnych czajnikach o większej mocy, ale wodę da się zagotować. Zrobiłem sobie herbatę. Trzeba tylko pamiętać, że to urządzenie od współczesnych czajników różni się tym, że nie wyłącza się automatycznie, kiedy woda osiągnie temperaturę wrzenia. Zresztą ten stary czajnik ceramiczny też takiej funkcji nie ma. Mówiliśmy już w odcinku o tym czajniku, że takie urządzenia, no przynajmniej jak głosi historia, po raz pierwszy pojawiły się w latach 50. w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy wtedy opracowano tam czajniki, które automatycznie wyłączały się przy pomocy takiego bimetalowego wyłącznika, kiedy doprowadziły wodę do temperatury wrzenia. Natomiast w tym przypadku to nie funkcjonuje w ten sposób, ale moim zdaniem jednak to urządzenie
jest tutaj wyposażone w taki wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający je przed osiągnięciem zbyt wysokiej temperatury. Za chwilkę to sobie obejrzymy. A to, że ten czajnik czy garnek nie wyłączył się w momencie, kiedy woda zaczęła w nim wrzeć, tylko ona sobie w najlepsze wrzała dalej, to wcale nie znaczy, że jest on wadliwy, że ten wyłącznik jest wadliwy, bo jeżeli urządzenie pełniło funkcję garnka, no to oczywiście służyło też do gotowania. Mogliśmy tutaj ugotować parówki na przykład w takim garnku, mogliśmy ugotować jakąś zupę, no cokolwiek kto chce. Na przykład podczas jakichś turystycznych wyjazdów w górskim schronisku, czy gdzieś w jakiejś stanicy wodnej nad jeziorem, o ile był dostęp do sieci elektrycznej, mogliśmy sobie przyrządzić obiad w takim elektrycznym garnku. No a żeby coś ugotować, musi się to trochę pogotować, więc wcale nie byłoby to rozsądne, gdyby taki czajnik po osiągnięciu temperatury wrzenia wyłączał tutaj zasilanie. No bo parówki jednak musimy chwilkę pogotować, cokolwiek innego, jakąś zupę też musimy trochę pogotować i w ten sposób działa to urządzenie. Jeżeli zaakceptujemy, że nie jest to po prostu zwykły czajnik elektryczny, tylko garnek elektryczny, no to wszystko się zgadza i dokładnie tak powinno to działać. No dobra, to ustaliliśmy już sobie, że mówimy tutaj przede wszystkim o garnku elektrycznym, który w nawiasie może służyć też jako czajnik elektryczny. No to teraz zobaczmy, kto takie garnki, myślnik, czy w nawiasie czajniki produkował. No dobrze, ten ceramiczny czajnik z Mirostowic odstawiłem, a my rzućmy okiem na tabliczkę znamionową, która jest odbita na denku tego urządzenia. Tutaj mamy przede wszystkim logotyp wytwórcy ZIC, napis Made in Poland, pod spodem jest typ GE22-00. GE to pewnie właśnie jest skrót od garnek elektryczny, typ 22. Widziałem też, one są dosyć powszechne, garnki typu GE24. One mają tutaj już innego rodzaju rączkę i wydaje mi się, że one faktycznie posiadają możliwość regulacji temperatury gotowania, ale nie jestem tego pewien, muszę taki zdobyć i wtedy go sobie tutaj obejrzymy. Tutaj jest jeszcze napisane pojemność 1,5 litra, jest data produkcji 1972 rok, zgodność z polską normą. No jest tutaj jeszcze moc 800 W i napięcie znamionowe 220 V, prąd przemienny jednofazowy. Dobra, ten logotyp, który znajduje się na denku naszego czajnika, znalazłem w wiadomościach Urzędu Patentowego, piśmie bardzo zresztą ciekawym, dostępnym w internecie, w którym zawarte są m.in. właśnie zarejestrowane w danych latach wzory użytkowe. I ten logotyp, tak jak możemy tutaj przeczytać, należał do spółdzielni pracy żelazo-cynk. Najczęściej jednak ta pisownia jest z myślnikiem żelazo-cynk w Warszawie i zarejestrowany został pod koniec roku 1955. Rejestracja nastąpiła chyba w listopadzie 1955 roku, natomiast ten logotyp opublikowany został w numerze pierwszym wiadomości Urzędu Patentowego z 1956 roku. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, ale o ile dobrze pamiętam, to dokładnie w tym samym numerze, czy zeszycie pierwszym z 1956 roku opublikowany jest m.in. logotyp Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, której produkty tutaj bardzo często się pojawiają. Przeczytajmy, co wtedy produkowały te zakłady, czy ta spółdzielnia pracy. Jest tutaj napisane wytwórnia artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów metalowych, towary, cedzidła, sitka do herbaty, wyżymaczki, szczypce do węgla, świdry do masła, aparaty do golenia, młotki, skrzynki, uchwyty do lamp motocyklowych. No tutaj wtedy jeszcze pod koniec roku 1955 czy na początku roku 1956 nie ma jeszcze w ogóle mowy o naczyniach czy w ogóle już o czajnikach elektrycznych. Widocznie produkcja tego typu urządzeń przyszła później. To jednak jest już urządzenie z początku lat 70., ale jednak mamy dokładnie ten sam logotyp, mamy dokładnie tę samą wytwórnię. Poszukałem troszkę informacji o tej wytwórni, o tej spółdzielni pracy żelazo-cynk. Dużo tego w internecie nie ma. Przeczytałem w jednym artykule, że miała ona rzekomo powstać już w latach 40. na warszawskim Grochowie i podobno byli tam zatrudniani osiadli w Warszawie Romowie, którzy pracowali przy
przy produkcji między innymi naczyń metalowych, czy w ogóle wyrobów metalowych. Natomiast w czasie, kiedy powstał ten garnek elektryczny, ta spółdzielnia mieściła się już na warszawskiej Woli przy ulicy Śliskiej 52. Ten adres widziałem na opakowaniach bardzo podobnego garnka elektrycznego, czy na opakowaniu Prodiża elektrycznego, który był też między innymi właśnie w tej spółdzielni pracy produkowany. Może taki Prodiż akurat z tej spółdzielni żelazo, cynk uda mi się tutaj też zdobyć i go sobie obejrzymy. To jest właściwie wszystko, co o tej spółdzielni znalazłem. Można jeszcze znaleźć w internecie jakieś ślady o jej ostatnich latach funkcjonowania. Zmieniała kilkakrotnie adresy. No ale tak jak mówię, wtedy gdzieś na początku lat 70., na przełomie 60. i 70. mieściła się przy ulicy Śliskiej 52 w Warszawie. Nawiasem mówiąc, może kiedyś odwiedzimy ten adres, zobaczymy, co tam się mieści dzisiaj. Jeżeli chodzi o wyroby tej spółdzielni, to znalazłem jeszcze ciekawy artykuł zamieszczony w Gazecie Białostockiej z 13 grudnia 1968 roku, a ten artykuł w formie cyfrowej znajduje się w zasobach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Można go zobaczyć, ja go Wam tutaj też wyświetlam. Jest tutaj taka rubryczka nowości drobnej wytwórczości i można tutaj przeczytać złoty medal za garnki. Warszawska Spółdzielnia Pracy Żelazo Cynk. Zwracam tutaj uwagę na pisownię żelazo-cynk. Na ostatnich targach jesień 68 zdobyła złoty medal za garnki elektryczne polerowane, które oprócz nowoczesnych kształtów zostały wyposażone w urządzenia regulujące temperaturę. Myślę, że tutaj mówimy o roku 68, więc prawdopodobnie był to już ten model garnka. Urządzenie regulujące temperaturę prawdopodobnie mieści się tutaj pod tą pokryweczką, aczkolwiek nie sądzę, żeby był to faktycznie regulator dostępny dla przeciętnego użytkownika. Raczej chodziło tutaj o ustawienie temperatury w zakładzie czy w punkcie sprzedaży takiego urządzenia, raczej w zakładzie produkcyjnej, w tej spółdzielni żelazo, cynk. I było, nie wiem, rolą tej regulacji było pewnie zabezpieczenie tego czajnika przed spaleniem w momencie, kiedy na przykład ktoś zapomniał, że coś w nim gotuje i ta woda, zupa czy cokolwiek całkowicie się tutaj wygotowało. Tak jak Wam powiedziałem, można w tym garnku spokojnie przez dłuższy czas gotować jakąś zupę, gotować parówki, gotować wodę i on się automatycznie nie wyłączy, dopóki jest pełny tej gotującej się wody. Natomiast przypuszczam, tego nie próbowałem, że gdyby taki garnek podłączyć w cudzysłowie na sucho, zostawić go w takiej pozycji, to jeżeli on osiągnąłby temperaturę grożącą jego, nie wiem, spaleniem, zapaleniem, stopieniem, no to prawdopodobnie wtedy rolą tego bezpiecznika byłoby odłączenie zasilania i zabezpieczenie tego urządzenia właśnie przed spaleniem. Tak sobie wyobrażam, że tak to funkcjonuje, ale może macie z tym inne doświadczenia. W każdym razie myślę, że dokładnie ten, a może troszeczkę wcześniejszy model garnków elektrycznych ze spółdzielni żelazo, cynk jesienią 68 roku zdobył właśnie złoty medal na targach jesień 68 za aluminiowe garnki elektryczne. No dobrze, no to pogadaliśmy całkiem sporo o historii tego garnka, o jego producencie, czyli spółdzielni żelazo, cynk z Warszawy. A ja bym teraz zajął się obejrzeniem budowy, konstrukcji i poszczególnych detali tego garnka. Tak jak Wam powiedziałem, ja go już uruchamiałem. On jest wykonany z aluminium, bardzo się tutaj nagrzewa i długo potem stygnie. Natomiast przyznaję, że ta gotująca się w nim woda miała taki dosyć nieprzyjemny zapach. Nie wiem, czy było to spowodowane zebranymi tutaj osadami, czy było to spowodowane przez to aluminium. No nie wiem, początek lat 70., lata 70. to jest jeszcze epoka aluminiowych naczyń kuchennych, od których potem stopniowo odchodzono. No ale ja jeszcze pamiętam, że w kuchni u rodziców czy u dziadków takich różnych aluminiowych naczyń, przyborów kuchennych było wtedy jeszcze bardzo dużo. Jest tutaj rączka, która pozwalała podnieść ten garnek w momencie, kiedy on był rozgrzany. Nawiasem mówiąc, prawdopodobnie gdyby tutaj odgiąć te blaszki na dole, to można by ją wysunąć z tej ramki, która jest przynitowana do obudowy tego garnka. Pojemność, przeczytaliśmy już, 1,5 litra wody czy cieczy mieściło się tutaj w tym garnku.
Tutaj znajduje się gniazdko przyłączeniowe, tutaj znajduje się pokrywka prawdopodobnie bimetalowego wyłącznika, który po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury wyłączał zasilanie. Tutaj jeszcze są takie 3, nie wiem, pewnie bakelitowe nóżki znajdujące się na dole. No ja bym spróbował otworzyć, zdjąć tutaj denko tego garnka. Na środku znajduje się jedna nakrętka i to nawet dosyć łatwo daje się ona odkręcić. Teraz mogę zdjąć to denko z nóżkami. Co mamy tutaj? Taką dużą klamrę, tutaj taką metalową pokryweczkę, mamy tutaj styki od tego gniazdka, od jednego prowadzi drut tutaj pod tą metalową pokrywkę, drut jest zabezpieczony takimi ceramicznymi koralikami, a tutaj od drugiego tego przewodu idzie przewód, i od tego drugiego styku idzie przewód z takiej chyba zwykłej gumowej izolacji, tam gdzieś głębiej, prawdopodobnie tutaj do tego wyłącznika. Jak zdjąć tę klamrę? Spróbujmy. O, wykręcam tutaj śrubę i chyba teraz tak, teraz mogę wyjąć tę klamrę. Tutaj wkręcając tę gwintowaną śrubę, po prostu dociskam, ona naciska na tę pokryweczkę, która znajduje się wewnątrz i jednocześnie podnosi tę klamrę i klamra zahacza się tutaj o krawędzie tego garnka. No i co? I teraz mogę podnieść tutaj tę metalową osłonkę znajdującą się na dnie. Tutaj są jeszcze jakieś takie termiczne zabezpieczenia. Nie jestem pewien, z czego to jest wykonane, ponieważ mamy lata 70., to trochę się obawiam, że jest to jakaś substancja z domieszką azbestu. Także powinniśmy się z tym w sumie dosyć ostrożnie obchodzić. Tutaj przepraszam, tak zacząłem z marszu trochę demontować ten materiał potencjalnie zawierający elementy azbestowe, no ale potem sobie pomyślałem, że skoro jest to film edukacyjny, no to zachowajmy jednak jakieś reguły BHP. Przyniosłem sobie na wszelki wypadek taką maseczkę, którą zakładam. No i teraz przy pomocy maseczki i rękawic mogę, myślę, w miarę bezpiecznie tę część czajnika zdemontować, tym bardziej, że to jednak się troszeczkę kruszy. Potem jednak też ręce warto umyć, ale azbest jednak i tak najbardziej niebezpieczny jest, jeżeli jest wdychany. Tutaj jeszcze druga część tej izolującej i żaroodpornej wykładziny. Ok, i tutaj ją sobie na bok odkładam, potem jeszcze odkurzę tutaj oczywiście na stole. No i mamy tutaj cały ceramiczny element grzejny podłączony tutaj do tych styków gniazdka zasilającego. Patrzę sobie, jak są zrobione tutaj te połączenia. Tutaj mamy gniazdko przyłączeniowe. Od tego styku ten drut idzie tutaj do elementu grzejnego. Od tego drugiego styku z gniazdka idzie przewód tutaj prawdopodobnie do tego wyłącznika bimetalowego i tutaj od drugiego styku od tego wyłącznika dopiero odchodzi drut, który wchodzi również do elementu grzejnego, czyli tutaj ewidentnie też musi być połączenie pomiędzy tymi dwoma stykami i prawdopodobnie za nie odpowiada właśnie tutaj ten wyłącznik bimetalowy. Zaraz zajrzymy, co mieści się też tutaj pod tą pokryweczką. Odkręcę śrubkę. Zdejmuję ten dekielek i tutaj faktycznie mamy coś, co prawdopodobnie pełniło rolę takiego wyłącznika bimetalowego. Ten styk w gniazdku połączony jest tutaj z tym stykiem przez tą blaszkę, z tą śrubką. Ta śrubka dotyka tutaj do takiego malutkiego sztyftu, który wychodzi z tego ceramicznego izolatora i on łączy się tutaj z tym drugim przewodem idącym czy z tym drugim drutem idącym do tego elementu grzejnego, czyli prawdopodobnie tutaj ta blaszka i ten, nie wiem, kołeczek, ten sztyft są elementem właśnie całego tego bimetalowego wyłącznika, który chroni to urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą.
ta nakrętka jest zamalowana na czerwono, ale wydaje mi się, że można tutaj przeprowadzać regulacje, które prawdopodobnie dokonywane były w zakładzie produkcyjnym i można w ten sposób ustalić zakres temperatury, po przekroczeniu której ten wyłącznik zacznie działać. Zobaczymy sobie później, może nawet spróbujemy tutaj troszkę poregulować, tylko oczywiście nie wolno tego robić, kiedy urządzenie jest podłączone do zasilania, bo tutaj te elementy znajdują się pod napięciem. No dobra, to jeżeli chodzi o budowę, tak to wygląda. Zastanawiam się, czy udałoby mi się wyjąć tutaj ten element grzejny, ale chyba musiałbym, momencik, poluzować troszeczkę te śrubki, bo mam wrażenie, że one go tutaj tak dociskają. Nie, chyba nie wyjmę tej płytki, dopóki nie odkręcę przynajmniej tutaj tego jednego z drutów idących do gniazdka przyłączeniowego. Czyli tak, nakrętka, podkładka. Zdejmuję teraz ten drucik. Nie, muszę tutaj chyba całkowicie wykręcić przynajmniej ten wyłącznik, ale to nawet dobrze, bo sobie przy okazji obejrzymy jego działanie. Chciałbym całkowicie rozmontować to urządzenie. O, mam nakręteczkę, dwie podkładki, izolatorek tam jest wewnątrz. O, tutaj sobie tak zmontowałem jeden element tego wyłącznika, żeby się te malutkie części nie pogubiły. No to co, to odkręcam teraz, może tak będzie to widać. Tutaj trzymam za nakrętkę, odkręcam tutaj śrubkę. Mam zdjętą nakrętkę. Tam była jeszcze podkładka i tutaj drucik idący do tej płytki. Nawet tej drugiej nakrętki być może nie będę musiał odkręcać. Zobaczmy, czy teraz wyjmę całą tę płytkę. Tak, teraz powinno mi się to udać, chyba. O, wyjąłem teraz całą tę płytkę grzejną. Tutaj są spirale całkowicie w tym ceramicznym elemencie zatopione. Nawet ich nie widać. A ja chciałbym tutaj jeszcze do końca wymontować, skoro już to mamy rozłożony, cały ten element zabezpieczający to urządzenie przed przegrzaniem, czyli tak, jeszcze odkręcam tutaj jedną nakrętkę. Tam mam podkładkę sprężynującą, podkładkę i izolatorek i wyjmuję tutaj całe to urządzenie na zewnątrz. No i tutaj mamy właściwie cały ten wyłącznik bimetalowy. Żeby urządzenie było zasilane, to ta śrubka musi dotykać tutaj do tego elementu. Wydaje mi się, że kluczową rolę odgrywa tutaj ta blaszka, że ona pod wpływem wysokiej temperatury się odkształca, nie wiem, albo odgina, albo wydłuża się i wtedy ta śrubka przestaje dotykać tutaj do tego elementu, przestaje być połączenie tutaj przez tą śrubę, przez te styki do elementu grzejnego, do grzałki i czajnik przestaje grzać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj są jakieś oznaczenia na tej blaszce, jakieś numerki. Nie mam pojęcia, nie widzę tutaj nic, co mógłbym odczytać. Tutaj myślę, że fajnie widać wszystkie te elementy czajnika, łącznie z tym elementem grzejnym, no i łącznie z tymi wszystkimi malutkimi elementami naszego wyłącznika bimetalowego. To ja bym teraz spróbował ponownie to wszystko poskładać i zobaczymy, czy ten czajnik po naszych eksperymentach z jego budową będzie w ogóle jeszcze działał. Może zacznijmy od tego, że włożę tutaj do środka ten ceramiczny element grzejny. Ok. No dobrze, spróbujmy to zmontować. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Tutaj najpierw daję tę podkładeczkę z tym, nie wiem, haczykiem do zamocowania dekielka. Haczyk idzie od góry. Potem wkładam tę ceramiczną podkładkę. Tutaj nawiasem mówiąc widzę, że jest na niej napis zgodność z polską normą z 1962 roku C4.
10 amperów, 250 V. Dobra, wkładam ten element. Mogę to właściwie w ten sposób zrobić. Teraz tutaj z jednej strony muszę założyć i przykręcić tę śrubę z tym sztywcikiem wychodzącym na zewnątrz. Może spróbujmy to od razu tutaj od drugiej strony przykręcić. Na śrubę będę musiał teraz założyć tutaj izolatorek od środka. Zakładam tutaj, wszystko jedno, może być ten. Zakładam tutaj izolatorek. Teraz dam tutaj podkładeczkę. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze podkładkę sprężynującą tutaj chyba też muszę dać. I teraz nakrętkę. No i teraz wszystko to dokręcam. Może jeszcze nie za mocno, bo będzie mi trudno potem włożyć tutaj te pozostałe śrubki. Włożyłem tutaj już jeden z tych drucików idących do tej spirali grzejnej. Wkładam tutaj jeszcze drugą nakrętkę i troszeczkę dokręcę, jeszcze tak nie na wcisk, ale nakrętka już tutaj złapała. Dobrze, to zaraz to sobie dokręcę. Teraz zamontuję tę drugą śrubkę. Potem to wszystko mocno dokręcimy. Tylko tak, tutaj muszę wziąć izolatorek. Muszę wziąć naszą blaszkę. I dopiero teraz przekładam tutaj śrubę przez ten izolatorek. Zaraz nacelujemy tak, żeby to ładnie tutaj się schodziło. No i to z drugiej strony tak samo. Musimy założyć izolatorek. Tutaj dałem izolatorek, podkładkę sprężynującą. I teraz muszę dać nakrętkę. I przykręcimy tę nakrętkę. Od razu możemy, póki jest jeszcze miejsce, możemy włożyć ten drucik. Drut jest już nałożony. No to jeszcze pójdzie tutaj podkładka i nakrętka. Myślę, że mam te wszystkie elementy ponownie zmontowane. Zrobiłem to po prostu w odwrotnej kolejności w stosunku do tego, co robiliśmy podczas demontażu. Mam wrażenie, że tutaj ta śruba jest dokładnie ustawiona tak, jak to było. Od środka te dwa styki idące do tego wyłącznika bimetalowego są przykręcone. To, co mi jeszcze zostało, to tylko założyć tutaj ten drut idący tutaj do spirali grzejnej. Tutaj jeszcze idzie podkładeczka. Tutaj idzie nakrętka. I przykręcam. I szczypcami dokręcam. Tutaj też. Tak raz czy dwa musiałem spojrzeć na te nagrania, które robiliśmy podczas demontażu, bo już mi się pomyliła tutaj kolejność montażu tych elementów, ale na szczęście na filmie jest to dosyć wyraźnie pokazane, także pomogło mi to wszystko ponownie łatwo zmontować. No dobra, to ja teraz jeszcze raz, tak jak podczas demontażu, z zachowaniem środków BHP, czyli zakładam maseczkę, założyłem sobie rękawice i zakładam tutaj ponownie te potencjalnie zawierające azbest. Nie jestem tego pewien, ale biorąc pod uwagę czas powstania tego czajnika, jest to możliwe. Zakładam tutaj te wewnętrzne elementy. To tak, teoretycznie można by zutylizować całą tę wykładzinkę, ale jednak jest to część zabytkowego urządzenia. Azbest czy nie azbest, ja to wkładam tutaj z powrotem. To jest dosyć szczelnie zamknięte w całym tym czajniku i nie powinno stanowić zagrożenia, tym bardziej, że czajnik jednak jest eksponatem i nie będzie na co dzień używany. Tutaj zakładam jeszcze tę
metalową okładzinkę, zakładam klamrę, już nie pamiętam, czy ona była w ten sposób, czy w ten sposób, chyba tak była mocowana, nie, chyba jednak w ten sposób, o, tak, tutaj biorę śrubę, dobra, mamy to wszystko ładnie zamontowane, no i zakładam denko naszego czajnika i przykręcam tutaj nakrętkę. Ok, i czajnik mamy ponownie zmontowany. Sprawdźmy jeszcze może miernikiem, dotknę tutaj do tych styków w gniazdku. No i mamy połączenie, a na obudowę połączenia nie mamy. Zaraz to spróbujemy jeszcze zmierzyć megaomomierzem na wszelki wypadek. Mam tutaj radziecki megaomomierz, o którym niedawno był odcinek. Tutaj połączę na początek te styki. Strzałka pokazuje praktycznie 0. W takim razie jeden z nich połączę tutaj z gniazdkiem, a drugi na przykład tutaj z obudową tego garnka. No i kręcę korbką i rezystancja izolacji nam wzrosła do no jakichś tam niecałych 15 megaohmów, co jest ok, to jest znacznie mniej niż przy niektórych urządzeniach, które oglądaliśmy, ale i tak jest więcej niż 1 megaohm. Powiedziałbym, że jest to wystarczające. Na chwilkę jeszcze połączmy ze sobą te styki. Strzałka znowu spadła do 0, no to połączę teraz z tym drugim stykiem w gniazdku i znowu z obudową i kręcę korbką. No, mam podobnie. No, pewnie między 10 a 20 megaohmów rezystancja izolacji tutaj nam pokazuje. No to przyniosłem tutaj taki 3-żyłowy przewód zasilający z przewodem ochronnym. Podłączam do naszego elektrycznego garnka, podłączam tutaj do listwy zasilającej, włączę zasilanie i czekamy. Nie będzie to tak szybko nagrzewało jak taki współczesny, klasyczny czajnik do gotowania wody. Tutaj jednak ten garnek elektryczny działa troszeczkę wolniej. On ma, przypominam, moc 800 W, jeżeli dobrze pamiętam, ale już widać tutaj delikatnie ta woda zaczyna się ruszać w środku. No to dobra, no czekamy sobie. To jest taka w sumie fajna kombinacja kuchenki elektrycznej z garnkiem czy z czajnikiem. Tutaj tylko absolutnie nie dotykamy do tej blaszki, do tych styków, które teraz są odsłonięte, bo nie ma założonej tej pokryweczki. Dobra, poczekajmy troszkę, zaraz powinno się to nagrzać. Poczekamy, aż woda zacznie się gotować. No ja przyznaję, że nie mierzę czasu, nie mam tutaj zegarka. Nie wiem, pewnie ze 3 minuty minęły, ale już ta woda tutaj zaczyna, zobaczcie, parować. Już syczy ten garnek. Już tutaj wyraźnie się ta woda rusza. Znowu jest taki troszkę, mam wrażenie, nieprzyjemny, charakterystyczny zapach. Myślę, że to jednak ta aluminiowa obudowa go powoduje. Niech to sobie tutaj dalej popracuje. No i zobaczcie, kolejna tam, nie wiem, minuta czy 2 i woda już tutaj jest doprowadzona do wrzenia. Ostrożnie przy zdejmowaniu tej pokryweczki, żeby tutaj nie nakapało na te odsłonięte elementy. W każdym razie już się w tym garnku, o, myślę, że to widać, woda się gotuje. I normalnie czajnik by się właściwie w tej chwili wyłączył, moglibyśmy sobie zaparzyć herbatę, no ale tutaj w tym garnku elektrycznym możemy gotować. Ja nawet przyniosłem takie przeterminowane parówki.
Nie ma obawy, one nie są dla mnie, są dla psów. Mogę tutaj dwie takie paróweczki wrzucić. No tak troszkę trzeba je tutaj lekko dopchnąć. Ale nawet się mieszczą. Także parówki w takim garnku można spokojnie gotować. Nie mogę tego telefonu za bardzo zbliżyć, bo mi zaraz zaparuje. Założę tutaj z powrotem pokryweczkę. Ciekawi mnie, jak to jest z tym wyłącznikiem tutaj. Przy jakiej temperaturze on zaczyna reagować i w jaki sposób. Czy ta blaszka się na przykład odchyla na zewnątrz i rozłącza obwód, bo ta śrubka nie dotyka tam już do tej śruby idącej dalej do przewodów. Czy ona się wydłuża troszeczkę i jest ten sam efekt. Nie mam pojęcia. Na razie nie widzę, żeby cokolwiek przy tej temperaturze tutaj z tym wyłącznikiem się działo. Nie widzę, żeby to się w jakikolwiek sposób przy tej temperaturze odkształcało. No dobrze, myślę, że dosyć tego gotowania, bo parówki są już całkiem porządnie ugotowane. Wyłączyłem teraz zasilanie, wyłączę wtyczkę, ale ten czajnik jest naprawdę solidnie nagrzany. I zobaczcie, tutaj się cały czas gotuje woda w środku. No naprawdę nieźle. Poszedłem do domu po talerzyk i po widelec, żeby wyjąć parówki, a tutaj no może już się powiedzmy tak bardzo nie gotuje, ale cały czas ta woda jest bardzo, bardzo gorąca. Parówki bardzo ładne. Tak jak powiedziałem, to co mnie bardzo interesuje, to przy jakiej temperaturze zaczyna działać ten wyłącznik. Przypuszczam, że jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby zostawić taki garnek bez nadzoru, gdyby ta woda się całkowicie wyłączyła, gdyby urządzenie zaczęło się nadmiernie nagrzewać, to pewnie wtedy byłby on w stanie rozłączyć tutaj obwód. Na razie przy takim zwykłym gotowaniu zupełnie nic się z nim nie dzieje. Urządzenie jest odłączone od zasilania. Mogę założyć tutaj pokryweczkę tego wyłącznika. Ona od środka jest jeszcze wyłożona takim izolacyjnym materiałem. Myślę, że pobawimy się tym wyłącznikiem przy innej okazji. Zresztą z tymi garnkami na pewno będziemy mieć jeszcze do czynienia, bo będę chciał zdobyć na przykład model GE24, w którym chyba jest możliwość regulacji temperatury, ale to sprawdzimy. Dobra, ta pokryweczka jest tutaj przykręcona. No, w tym odcinku działania tego wyłącznika nie zobaczyliśmy, ale można z tego urządzenia korzystać zarówno do gotowania wody na herbatę, jak i do gotowania na przykład parówek, czy gotowania zupy. Czyli jako garnek elektryczny urządzenie spisuje się naprawdę bardzo dobrze. A na sam koniec chciałem Wam jeszcze pokazać niespodziankę. To jest w sumie bardzo, bardzo podobne urządzenie, też taki czajnik, czy raczej garnek elektryczny. Jeszcze nie rozpakowany, rozpakujemy go w oddzielnym odcinku. To jest garnek firmy AEG, niemiecki i chyba nawet, mimo że jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, chyba nawet jest to urządzenie przedwojenne, bo dokładnie takie garnki elektryczne widziałem w katalogu urządzeń AEG na lata 1935-1936. Dokładniej sobie ten garnek obejrzymy, ale nawet tak jak on teraz jest zapakowany, widać, że jest to bardzo, bardzo podobny model, bardzo podobne urządzenie, z tym, że nie ma tutaj na pewno żadnego takiego zabezpieczającego wyłącznika. Także temu garnkowi elektrycznemu, czy temu czajnikowi elektrycznemu będzie na pewno też poświęcony oddzielny odcinek. No a dzisiaj obejrzeliśmy ten garnek typu GE22 ze Spółdzielni Pracy Żelazo Cynk w Warszawie. Ten akurat z 1972 roku. Niedługo postaram się zdobyć troszeczkę nowszy i troszeczkę bardziej zaawansowany model takiego elektrycznego garnka czy elektrycznego czajnika. Co to właściwie jest, temu zagadnieniu poświęcone było całe wprowadzenie do tego dzisiejszego odcinka. Dzięki za dzisiaj. Ja teraz idę wręczyć te parówki moim psom, a no my spotykamy się już niedługo w kolejnych odcinkach z przeglądami różnych starych urządzeń, na pewno też podobnych garnków.
sumie.